Jak byłam dzieckiem, to godzinami potrafiłam lepić z plasteliny naczynka dla lalek, potrafiłam rysować karteczki i robić z tego sztukę, według siebie sztukę. I wtedy się czułam najszczęśliwsza, jak mi nikt nie przeszkadzał, jak byłam skupiona na tym, co robię. Wydawało mi się, że to będzie moja droga życiowa, że zostanę artystą. A potem przyszły studia, zostałam architektem i zaczęłam chcieć próbować sprostać oczekiwaniom bycia architektem. I całkiem nieźle mi to wychodziło, tylko to mnie strasznie, strasznie męczyło. Tak naprawdę to ja bardzo długo nie mogłam znaleźć odpowiedzi na pytanie, kim zostanę, jak dorosnę. Rzeczy, które zaczęłam robić własnoręcznie, to były zabawki do mojej pierwszej córki. Potem się okazywało, że można jeszcze jakiś mebel zrobić własnoręcznie. Ja byłam nauczona, że takie rzeczy robi się hobbystycznie. Trzeba mieć porządny zawód, trzeba mieć porządne wykształcenie i hobbystycznie można się zajmować pracami manualnymi. Tego nigdy nie mogłam chyba do końca zrozumieć, ale uświadomiłam sobie dopiero teraz niedawno. Zaczęło się tak naprawdę od biżuterii z plusami. Na poziomie estetycznym to plus jest moim ulubionym kształtem. Zawsze miałam obsesję na punkcie plusów. Kiedy wypisuję sobie zadania, to jak ono jest wykonane, to zadanie, to z kropki robię plusa i on mnie strasznie cieszy. I chciałam, żeby takie plusy były, które będą cieszyły. A potem to już jakoś tak poszło lawinowo, bo do pierścionków z plusami potrzebne były jakieś stojaczki i doszłam do robienia stożków betonowych, na których można prezentować albo przechowywać pierścionki. A jak już zaczęłam bawić się betonem, to się okazało, że to mi sprawia jeszcze większą przyjemność. Zaczęłam wykonywać różnego rodzaju próby, szlifować, polerować, ozdabiać. Potem czasami działał też przypadek, bo do jednego z projektów wnętrzowych powstały drewniane wieszaczki, których zrobiłam chyba z 78. Tak jeszcze bez narzędzi precyzyjnych. I tych wieszaczków mi trochę zostało, w związku z tym stwierdziłam, że skoro mam sklep, to może spróbuję je sprzedać. I się okazało, że wieszaczki się podobają bardzo. No to jak te się zaczęły podobać, to zaczęłam wymyślać inne wieszaczki. I się okazało, że uwielbiam też robić w drewnie. Taki internet jest coś fascynującego, bo zaczynasz mieć znajomych, może za dużo powiedziane, ale zaczynasz nawiązywać kontakty na całym świecie i się okazuje, że to, co robisz ty w swoim domu, na swoim stole kuchennym, może się podobać ludziom nawet dokładnie po drugiej stronie kuli ziemskiej. Tak naprawdę żaden kurs nie jest teraz potrzebny. Jak nie wiem, co zrobić, to pytam którejś z koleżanek rękodzielniczek, które mam na Instagramie, które zawsze chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami. Ja tak samo. Wstaję rano i czuję spokój. Taki wszechogarniający, wewnętrzny spokój. Każdy poniedziałek był dla mnie pod znakiem stresu, którego nie potrafiłam sobie wytłumaczyć i którego nie potrafiłam zwalczyć. A teraz wstaję rano, obojętnie czy to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i czuję taki spokój. I ten spokój jest dla mnie znakiem, że to, co robię, to jest to, co lubię robić najbardziej.